Wiadomość od twojego skryby. Choć na co dzień tego nie zauważamy, nasza historia jest linearnym ciągiem przyczynowo-skutkowym. Ten bieg wydarzeń naszego gatunku został zapoczątkowany, kiedy jeden z naszych przodków żyjących gdzieś na coraz bardziej ubogich w drzewa połaciach Afryki uznał, że aby zdobyć pożywienie niezbędne będzie opuszczenie bezpiecznej przystani, jaką była dla niego korona drzewa. Każde kolejne przełomowe zdarzenie zbliżało nas nieuchronnie do chwili, w której znajdujemy się dzisiaj. Jednym z takich dziejowych odkryć są liczby. Pierwotnie zapewne pokazywane jedynie na rękach czy nogach, być może nierozumiane przez wszystkich współplemieńców, którzy byli oświecani przy blasku afrykańskiego księżyca, ale nie przez srebrnego satelitę, a przez pierwszego na świecie matematyka. Historia notacji liczb jest starsza od zapisu słowa o całe milenia. Kości zwierząt z charakterystycznymi prostymi liniami datowane są już na okres górnego paleolitu, czyli około 40 000 lat temu. Taki system zapisywania liczb spełniał zapewne swoje zadanie do momentu, gdy przedmioty, które liczone były, nie występowały w dużych ilościach. Po kilkunastu czy kilkudziesięciu kreskach taki sposób notacji stawał się w zasadzie bezużyteczny. Pierwszym systemem pozycyjnym, czyli takim, w którym to pozycja cyfry nadaje wielkość liczbie, wynaleziono w Mezopotamii. Warto wspomnieć, że choć przez stulecia używaliśmy różnych sposobów zapisu liczb, na przykład takich jak addytywna notacja rzymska, w której to dodawane elementy powiększają liczbę, tak ostatecznie wróciliśmy do systemu pozycyjnego, w którym to notujemy cyfry arabskie. System pozycyjny to tylko jeden z wynalazków, które znane były już na terenie żyznego półksiężyca tysiące lat temu. Właśnie w starożytnej Mezopotamii Sumerowie czy Babilończycy tworzyli podwaliny rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy. To Akadyjczycy czy Asyryjczycy tworzyli tejże rzeczywistości kolejne elementy, które dzisiaj uważamy za fundamentalne dla współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Na terenie Mezopotamii używano dwunastkowego systemu liczbowego, czego pokłosiem jest dzisiaj obecne, chociaż coraz rzadsze w języku mówionym pojęcie tuzina, a na ścianie tarcza zegara, na której obserwujemy 12, a nie na przykład 10 liczb. Przypomina nam ona, komu zawdzięczamy podzielenie cyklu dobowego na 24 godziny. Mamy już notację liczb, za którymi tysiące lat później poszły słowa. Stąd już o krok do starożytnej bankowości. Brakuje nam jeszcze tylko jednego bardzo ważnego elementu, mianowicie pieniądza. O bitej monecie nikt jeszcze w Mezopotamii nie słyszał. Te wprowadzą kilka tysięcy lat później dopiero Fenicjanie. Doskonale sprawdzał się więc barter, a w zasadzie jego udoskonalona forma z wykorzystaniem tzw. pośredników wymiany. Do takich płacideł można zaliczyć uprawiany powszechnie na tamtych terenach jęczmień. Oprócz tego dość uniwersalnego środka płatniczego stosowano także ołów, miedź, brąz, cynę, wreszcie srebro i złoto. Wykorzystanie tych różnych materiałów jako swego rodzaju waluty niosło jednak za sobą różnego rodzaju zagrożenia dla ówczesnej sytuacji socjoekonomicznej. Zboże było dużo bardziej podatne na wahania cen. Dzisiaj mamy instytucje, które mniej lub bardziej starają się regulować podaż pieniądza na rynku, natomiast jeden dobry sezon w żyznym skądinąd półksiężycu mógł powodować niesamowite wręcz reperkusje dla ówczesnych bankierów, którzy ze znanych sobie chyba tylko powodów udzielali pożyczek, które następnie spłacane miały być przy użyciu na przykład jęczmienia. Dobre plony rolnika, który zaciągnął pożyczkę pod zatrudnienie pomocników do pracy przy zasiewach, mogły już przy zbiorach przynieść bankierowi praktycznie zerowy zysk. Stąd przy większych pożyczkach funkcję płacidła pełnił najczęściej metal. I tutaj spotykamy się z problemem braku instytucji regulującej podaż. Jednakże ruda srebra jest zdecydowanie trudniejsza do znalezienia aniżeli zboże, a powtórę niemożliwa do wyprodukowania, słowem dużo rzadsza i mniej podatna na inflację. Jeżeli rozmawiamy już o instytucjach finansowych, to nie mogę nie wspomnieć o istotnej roli świątyń w dawnej Mezopotamii. To właśnie miejsca kultu bóstw sumeryjskich czy babilońskich były pierwszymi publicznymi organami społecznego zaufania, które zajmowały się redystrybucją dóbr. Funkcje takich starożytnych banków pełniły najczęściej świątynie Utu, który był bogiem sprawiedliwości. Według ówczesnych wierzeń miał on przechadzać się wraz ze słońcem po nieboskłonie, obserwując, co dzieje się na ziemi, a następnie osądzać ludzkie uczynki pod kątem ich moralności. Jeżeli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. Świątynie otrzymywały podarunki od całego przekroju społeczeństwa. Na dary od władców składały się zarówno szlachetne metale czy artefakty, jak i ręce do pracy. Te ostatnie ruszały do pracy na rzecz bóstw niezbyt chętnie, ponieważ zazwyczaj były przyczepione do ciał niewolników pojmanych podczas wypraw łupieszczych lub wojennych kampanii.
Od wszelkiego rodzaju wytwórców dóbr, od rzemieślników przez hodowców na rolnikach skończywszy, świątynie otrzymywały owoce ich pracy w formie wytworzonych przedmiotów czy płodów rolnych. Przykładowe dary oddawane świątyni opisywano następująco. Lu-Nanna, głowa świątyni, przejął opiekę nad jedną krową i jej 2 młodymi cielętami pochodzącymi z królewskiej dostawy z Abba Saga. W miesiącu Ubiku, w roku następującym po roku, w którym zbudowano tron Enlila. Urmes, świątynny oficjel, otrzymał od Lugala za zagrodę dla cieląt 940 talentów trzciny suchej i 67 talentów świeżej, w roku, kiedy Hunuri zostało zniszczone. Świątynny personel posiadał zatem w swoich magazynach spore jak na tamte czasy ilości różnego rodzaju dóbr, które mógł wynajmować, sprzedawać lub redystrybuować. Sporo było w zapasach także uniwersalnych płacideł, takich jak zboża czy kruszce, które można było pożyczać na procent. Prawdopodobnie wystawiano również weksle, które można było realizować w innych świątyniach. Pozwalało to na swobodny przepływ towarów, bez potrzeby obrotu gotówką, której, jak ustaliliśmy, jeszcze w Mezopotamii nie znano. Użycie weksli czy też niewielkich żetonów symbolizujących wartość lub rodzaj towaru było niejako wymuszone przez problem podzielności pieniądza. Pomimo systematyzacji i normalizacji wagi około 30-kilogramowego talentu, który dzielił się następnie na 60 min, a te na 60 szekli, Sumerowie czy Babilończycy musieli mieć niebywałe problemy przy mniejszych transakcjach. Dlaczego? Roczna pensja niewykwalifikowanego robotnika wynosiła od 1 do 3 szekli. Tak więc wszelkie niewielkie transakcje, które nie mogły być zrealizowane od razu przy użyciu płacidła, zawierano raczej przy użyciu obustronnych zobowiązań. Najpierw przy użyciu żetonów, które od wynalezienia pisma były stopniowo zastępowane przez odciśnięte w mokrych glinianych tabliczkach kliny. Tę poważną ewolucję możemy potwierdzić dowodami dopiero w okresie babilońskim, kiedy to upowszechniły się tabliczki zapisane pismem klinowym, które stanowiły dowody na zobowiązania finansowe między ludźmi. Właśnie w tym czasie w Babilonie stworzono pierwszy na świecie system kredytowy. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogli otrzymywać pożyczki od bogatych kupców lub świątyń, a sam system był regulowany przez prawo. O nim wiemy całkiem sporo, dzięki zachowanemu kodeksowi Hammurabiego, który szczegółowo określał poszczególne przypadki. Na przykład uwzględniał klęskę żywiołową, która zwalniała ze spłaty kapitału i procentów w danym roku. Przy udzielaniu kredytów często stosowano zabezpieczenie. Zachowane gliniane tabliczki, czyli forma wspomnianych wcześniej swoistych weksli, określały warunki spłat. Warunki takich umów można było jednak zmienić właśnie ze względu na szczególne okoliczności wyróżnione w kodeksie. Jeśli obywatelowi, na którym dług ciąży, pole jego Bóg Adad zalał lub powódź uniosła, albo też z powodu braku wody zboże na polu nie wyrosło, w tym roku zboża wierzycielowi swojemu nie zwróci, tabliczkę swą zwilży i procentów za ten rok nie da. Prawo babilońskie rozróżniało typy pożyczek na takie z oprocentowaniem, jak i bez. Pożyczki nieoprocentowane wymagały terminowego zwrotu kapitału nawet w wypadku poniesienia strat przez dłużnika. Natomiast odsetki od pożyczek na procent były zazwyczaj wysokie i oscylowały w granicach od 30 do 60%, przy czym te, spłacane przy użyciu zboża, były oprocentowane zazwyczaj dużo wyżej. Pożyczki na tak wysoki procent zapewne często okazywały się dla pożyczkobiorców niemożliwe do spłaty. W każdym razie, podobnie jak i dzisiaj, wierzyciele starali się swoje pieniądze czy też ruchomości odzyskać. Pozwolę sobie przytoczyć historię Silli-Labuma i Elani, którzy próbowali odzyskać pieniądze od Amui. 30 lat temu opuściłeś miasto Aszur. Nigdy nie dokonałeś depozytu i nie odzyskaliśmy ani jednego sykla srebra od ciebie, ale nigdy nie sprawiliśmy, że poczułeś się z tego powodu źle. Nasze wiadomości jechały do ciebie karawana za karawaną, ale nigdy nie dotarła do nas żadna wiadomość od ciebie. Przekazaliśmy roszczenia twemu ojcu, ale nie zażądaliśmy ani sykla twojego prywatnego srebra. Proszę, wróć natychmiast, zdeponuj dla nas srebro. Nigdy nie sprawiliśmy, że poczułeś się źle w tej sprawie, ale teraz jesteśmy zmuszeni ukazać się w twoich oczach, jak przyzwoitym ludziom nie przystoi. Proszę, wróć natychmiast lub zdeponuj dla nas srebro. Jeśli nie, wyślemy ci zawiadomienie od lokalnego władcy i w ten sposób zawstydzisz się w zgromadzeniu kupców. Przestaniesz też być jednym z nas. W Mezopotamii powszechny był również zwyczaj stosowania zastawu zamiast procentowej spłaty długu. Zastawiano wszystko, od drobnych przedmiotów codziennego użytku, przez broń, narzędzia, zwierzęta, domy czy pola, na niewolnikach czy członkach rodziny skończywszy. Obowiązujący w Babilonie kodeks prawny dopuszczał takie rozwiązania, czyli oddawanie ludzi w niewolę wierzycielowi. Jednak ograniczał czas trwania takiego zastawu na 3 lata. Co było tego powodem?
Czyżby król babiloński stawiał pierwsze kroki w kierunku napisania konwencji praw człowieka? Chyba nie, skoro ten przepis nie obowiązywał w przypadku niewolnika, który w razie braku wykupu zostawał na zawsze u wierzyciela, a pechowy dłużnik nie mógł już domagać się jego zwrotu. Jedyny wyjątek uczyniono dla niewolnicy, z którą dłużnik miał uprzednio dziecko. Taką niewolnicę mógł odkupić za zwrot kapitału. Jeśli oddany w zastaw członek rodziny lub niewolnik został okaleczony w domu wierzyciela, ten tracił prawo do odzyskania pożyczonego kapitału, a dodatkowo obowiązany był zapłacić dłużnikowi odszkodowanie. W przypadku, gdy oddanym w zastaw był syn dłużnika i poniósł on śmierć podczas przebywania w domu wierzyciela, dłużnik miał prawo zabić syna swojego wierzyciela w myśl wyświechtanej już nieco zasady oko za oko, ząb za ząb. Hipotetyczną epokę trwającą od wynalezienia pojęcia liczby do pierwszego poważnego banku możemy zakończyć gdzieś w okolicy VII wieku przed naszą erą. W tych czasach właśnie zaczynała swoją działalność finansową rodzina Egibi. Ich historię możemy poznać oczywiście z glinianych tabliczek, które pozwalają stwierdzić, że ich działalność można porównać do dzisiejszych banków. Rodzina Egibi przyjmowała depozyty, udzielała pożyczek, wykupywała długi od wierzycieli, by następnie samodzielnie dokonać ich egzekucji. Oferta kredytowa była naprawdę szeroka, ponieważ udzielali oni pożyczek, które porównać moglibyśmy do dzisiejszych kredytów hipotecznych czy konsolidacyjnych. Jako że mieli dryg do interesów, to udzielali również kredytów inwestycyjnych. Obracali także różnymi towarami, ludźmi, wreszcie zarządzali karawanami handlowymi. W ich skarbcu było zaledwie kilka kilogramów srebra. Egibi nie trzymali pieniędzy pod kamieniem, a stale je reinwestowali, kupując różnorakie dobra, głównie nieruchomości. Ich majątkiem były aktywa i należności, które gromadzili, pomnażali i skrzętnie wybijali rylcem w zwilżonych glinianych tabliczkach, gdzieś pod skąpanym w słonecznym blasku imperium Achamenidów.